Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Dla mnie, siostry żyjącej w Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusa, oprócz ślubów, które składam, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, bardzo ważnym wymiarem życia jest życie wspólnotowe. Jest to element, który mnie osobiście daje dużo radości, który też jest dość wymagający. Wspólnota jest taką rzeczywistością, na którą się składają różne elementy. To jest życie wspólne, wspólna modlitwa, różne przedsięwzięcia apostolskie, też wspólnotowe. Oczywiście jest wspólnota stołu. My nie wybieramy sobie życia wspólnotowego, my nie wybieramy sobie składu osób, z którymi będziemy żyły. Po prostu jesteśmy przez siostrę prowincjalną posłane do danej wspólnoty, do danego apostolstwa, takiej czy innej służby. Jesteśmy posłane, żeby pełnić misję zgromadzenia. Każda z nas ma świadomość, że gromadzi ją, że posyła ją Jezus, że gromadzi nas Jezus, że On nas w tej wspólnocie potrzebuje, że On ma dla nas zadania, ma dla nas misję do wykonania. Jedna z naszych kapituł z roku 2008 mówi o wspólnocie, że jest ona misją i jest dla misji. I jest w tym zdaniu dużo realizmu i dużo życia. Bo z jednej strony mówimy, że jest misją, czyli tutaj właśnie w tych najbliższych relacjach uczymy się głosić sobie nawzajem miłość serca Jezusa. I dla mnie osobiście chyba najbardziej wyrazistym przykładem tego jest postawa wspaniałomyślności. To, że możemy sobie nawzajem okazywać troskę, dobroć, być dla siebie nawzajem ludzkimi i w ten sposób też razem iść do pełni z Bogiem. Natomiast to, że wspólnota jest dla misji, to mnie jakoś urzeka, ponieważ takie, jakie jesteśmy we wspólnocie, to takie wychodzimy w nasze apostolstwa. I czasem jest łatwiej na zewnątrz głosić miłość serca Jezusa niż w środku, niż wśród tych najbliższych nam ludzi. Myślę sobie też o tym, że wielokrotnie ja sama doświadczałam, że jestem posłana ze wspólnoty. Jeżeli szłam na przykład głosić konferencję, to czułam, że moja wspólnota mnie wspiera, że moje siostry się za mnie modlą, że jak wracam, to mogę się z nimi podzielić tym, co się zdarzyło, jak to przeżyłam. I to jest właśnie dla mnie taka kwintesencja tych służeb. Wspólnota jest też dla misji. I tak jak Pan Bóg jest Bogiem relacji i zaprasza nas do relacji, no to tych relacji uczymy się tu najbliżej, właśnie we wspólnocie. I też czujemy się do tego zaproszone. My do wspólnoty wnosimy samych siebie, tak jak jesteśmy. I nie zawsze to są rzeczy tylko dobre, przyjemne. Czasami jest to pewien trud. W naszych konstytucjach jest zapisane, że życie wspólnotowe ma też wymiar paschalny. Czyli często jest też tak, że musimy o sobie zapomnieć, że trzeba wyjść do kogoś, kto jest bardzo jakiś inny, różny od nas. Tę różnorodność, często my tej różnorodności doświadczamy w kuchni. Gotujemy to, co lubimy, gotujemy to, czegośmy się jakoś nauczyły może kiedyś, ale ponieważ każda robi co innego, z jednej strony to jest ciekawe, a z drugiej strony no, musimy trzeba przyjąć to, co dla jednej jest przyjemne i dobre, a drugiej może niekoniecznie. Ja osobiście lubię czas we wspólnocie taki, który spotykamy się razem, mamy na to przestrzeń, ale też spotykamy się razem przy stole. I jest to czas taki dla mnie bogaty, dlatego że
dzielimy się naszym życiem, dzielimy się tym, co się dzieje w naszych przestrzeniach, w których apostołujemy. Dzielimy się sprawami naszej rodziny, naszych rodzin. Dzielimy się też tym, jak postrzegamy świat, Kościół. Dzielimy się sprawami zgromadzenia, podejmujemy różne tematy. I w ten sposób też poznajemy siebie, w ten sposób też uczymy się siebie. A życie wspólnotowe też na tym polega, żeby siebie bardziej poznać, żeby siebie zrozumieć, żeby się nauczyć, żeby móc ewentualnie potem sobie w takim czy innej przestrzeni pomóc. Jezu cichy i serca